Grób Nieznanego Żołnierza jest jednym z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Polsce. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego powstało to miejsce i czym ono właściwie jest? Idea Grobu Nieznanego Żołnierza powstała po I wojnie światowej we Francji. Podczas Wielkiej Wojny ponad 1 milion francuskich żołnierzy poległo na frontach całego świata. Wielu z nich pochowano w bezimiennych mogiłach. Tym samym ich rodziny zostały pozbawione miejsca pamięci swoich bliskich. Rząd francuski postanowił uhonorować tych żołnierzy, stawiając im symboliczny grób w Paryżu. W grobie pochowano zwłoki jednego z setek tysięcy niezidentyfikowanych francuskich żołnierzy. Idea ta rozpowszechniła się na całym świecie. W 1925 roku Grób Nieznanego Żołnierza powstał również w Polsce. Umieszczono go pośrodku arkady Pałacu Saskiego w Warszawie. Grób zaprojektowano jako prostą płytę z napisem „Tu leży żołnierz polski, poległy za ojczyznę”. Pochowano w tym miejscu szczątki niezidentyfikowanego żołnierza z cmentarza obrońców Lwowa. Uroczyste odsłonięcie odbyło się 2 listopada 1925 roku. Mogiła ta ma upamiętnić wszystkich żołnierzy, którzy stracili życie w walce o niepodległość Polski. Pod koniec II wojny światowej Niemcy wysadzili Pałac Saski, a razem z nim arkadę, pod którą mieścił się grób. Jednak podczas odgruzowywania okazało się, że mały fragment arkady z grobem przetrwał. Miał wprawdzie wywiercone otwory pod ładunki wybuchowe, ale saperzy ich nie podłożyli. Nie znamy powodu oszczędzenia grobu, ale prawdopodobnie honor żołnierza nie pozwalał na zbezczeszczenie tego miejsca. Symbol ten w końcu był znany również w III Rzeszy. Po wojnie grób został odbudowany, razem z zachowanym fragmentem arkady. Została ona zestawiona z pustką po pałacu. Ten widok najlepiej uwidacznia zniszczenia po II wojnie światowej. Miejsce to zawiera również kilka ciekawych detali. Na kolumnach możesz znaleźć 2 płaskorzeźby z mieczami, a na ich tle paski. Czy coś ci one przypominają? Te paski to modernistycznie wystylizowane skrzydła husarii. Rozglądając się pod arkadą, powinieneś zauważyć 4 urny. Zawierają one ziemię z pobojowiska po II wojnie światowej. Od ogrodu możesz zauważyć, że arkady są zamknięte stalowymi kratami. Na nich wkomponowane są najważniejsze odznaczenia w powojennej Polsce. Na kolumnach arkady znajdują się tablice, które upamiętniają wydarzenia związane z walką polskich żołnierzy. Najstarszą datą jest 972, a najnowszą 1963. Nieodzowną częścią grobu jest również warta honorowa. Pełnią ją żołnierze Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Warta jest pełniona całodobowo, przez cały rok. Ma ona na celu oddanie hołdu bohaterom ojczyzny oraz ochronę grobu. Jednak ci żołnierze nie tylko stoją lub maszerują. Ich zadaniem jest także reagowanie na sytuacje niebezpieczne lub profanujące to miejsce. W razie incydentu żołnierze mają do dyspozycji najnowszy karabin polskiej konstrukcji z ostrą amunicją. Mam nadzieję, że ten materiał pozwoli Ci spojrzeć na Grób Nieznanego Żołnierza z innej perspektywy i odwiedzając ten monument doświadczysz go w zupełnie nowy sposób. Pozdrawiam.